Cześć, witajcie. Dzisiaj film o tym, skąd zdobyć pierścień jako tulejkę wewnętrzną korbowodu. Najprostszą metodą jest kupienie takiego pierścienia gotowego, to jest bieżnia łożyska igiełkowego, tak zwany pierścień IR o danych wymiarach, wyszlifowanie, przetoczenie korbowodu, wciśnięcie czy regeneracja bieżni na wałku, nie wiem, sprzęgłowym, no dowolnie można to stosować, ale jedną z metod jest również pozyskanie takiego pierścienia z łożyska kulkowego. W warsztatach, gdzie demontuje się dużo łożysk, one zalegają albo lądują na śmietniku. Nie zawsze jest to rozsądne wyjście. Dobrze by było czasami odkładać takie łożyska, żeby móc je później wykorzystać. Wystarczy przeciąć takie łożysko, odzyskujemy wtedy pierścień wewnętrzny i z tego pierścienia wewnętrznego przy pomocy takich płytek TNMG, czy w każdym razie, innego rodzaju płytek przetoczyć dany pierścień i uzyskać to, czego potrzebujemy. Ja przestałem ciąć łożyska po to, żeby odzyskać pierścień wewnętrzny. Z tego względu, że dosyć często zdarzało się, że tnąc takie łożysko uszkadzałem pierścień wewnętrzny tarczą szlifierki kątowej, przez co te płytki ulegały zniszczeniu, bo przy wysokich obrotach uderzenie w tą płytkę powoduje niestety jej pęknięcie, uszkodzenie i niemałe koszty w związku z tym. Opracowałem inną metodę pozyskiwania tych pierścieni. Polega ona na tym, że mając łożysko, dorabiam do tego łożyska taki wyciskacz. Nazwie to, tak jakby wyciskacz do soków z owoców. W tym przypadku jest to coś takiego, co pozwala mi zerwać koszyk, który jest w środku, uwolnić kulki, no przez co łatwy jest dostęp do pierścienia wewnętrznego, ale mamy też jako odzysk pierścień zewnętrzny, który nie ulega uszkodzeniu, czyli dwa włosie w jednym go. Mamy po prostu dwa pierścionki, które czasami, zwłaszcza ten zewnętrzny, on jest dużej średnicy, mogą się gdzieś tam przydać. Jako podstawa do takiego wyciśnięcia służy taki pierścień, taka tuleja, w której osadzamy takie łożysko. Ono jest tu trzymane dosyć tak solidnie. No i z góry przychodzi ten wyciskacz. Wyciskamy, naciskamy, wyciągamy kulki i taki pierścień odzyskujemy. Ja to po 5 sztuk przetaczam, później zakładam na czpień, przetaczam tymi płytkami tutaj TNMG i uzyskuję pierścień do bieżni do bieżni korbowodów M72, K750 i tego typu podobne średnice. No, istotnie taniej by było, znaczy może nie taniej, ile szybciej byłoby zastosować pierścień IR, ale ten pierścień IR jest z reguły albo 20 mm szeroki, albo 30 i tak nie do końca można z jednego pierścienia uzyskać dwa, albo jest duży odpad 4 mm, bo tutaj pierścień od M72 ma 15,2 szerokości. To łożysko ma 16 mm szerokości, także wystarczy położyć je na magnesówkę, przeszlifować po górze, uzyskujemy 15,2 i gotowy element do wciśnięcia w korbowód. Dobra, to teraz zapraszam Was, pokażę Wam, w jaki sposób jest to rozciskane. No, mamy założony pierścień na ten, łożysko włożone w obudowę. Naciskamy.
łożysko jest rozciśnięte, drugie łożysko. W ten sposób wyciśnięte, tu czasami się zablokuje, ale to jest do szybkiego otwarcia. Nie wyciągnąłem jednego kawałka i przez to tutaj zablokowało. O, bo tu zostają takie pierścionki, te, które pękną, czasami zostaną, jednego nie usunąłem, przez co on przyblokował resztę. Otrzymujemy takie łożysko. O, to się wszystko wyciąga. Tutaj wyłazi. O, proszę. Mamy uwolnione łożysko. Przy drugim łożysku jest to samo. Też wychodzi ten pierścień. W tej chwili wystarczy tak naprawdę kawałek śrubokręta. Już Wam pokazuję. O, w tej chwili wystarczy tak naprawdę przesunąć te kulki i odzyskujemy. O, tu wylatują kuleczki. O, i mamy pierścienie 2. Widzicie, 2 pierścienie. Kulki jako odzysk można wykorzystać do procy, nie będę podpowiadał. O. I takie pierścionki mamy gotowe. Od razu do przetaczania. Można przetoczyć, jest gotowy element, przeszlifować. Możemy wykorzystać jako tulejki. W sposób łatwy, szybki i przyjemny jest to rozebrane. Drugi jest to samo. O, proszę. Tu wystarczy, wystarczy tylko te kulki poprzesuwać. To jest do rozebrania wszystko. Te kulki wypadną. W momencie, kiedy wypadnie kulka, to już jest ciężko mi tutaj z tyłu, jak to się mówi, operować. Lepiej to się robi w imadle, znacznie lepiej. A Jezu, kombinuję jak koń pod górę. No. O, mamy rozebrane drugie, w każdym razie gotowe do przetaczania, wytrzeć i finał. Dobra, to tyle z dzisiejszego wykładu. Myślę, że kto będzie potrzebował, może coś takiego sobie zrobić, wykonać. Takie urządzonko, pseudo urządzenie do rozbierania, demontażu łożysk. Można te pierścienie odzyskiwać i na ich podstawie wykonywać tulejki jako bieżnie pod łożyska, pod rolki. Nie trzeba się martwić o hartowanie, o hartownię, o to, żeby to było wykonane dobrze. Łożyska z reguły są wykonywane dobrze. Te pierścienie są z materiału ze stali łożyskowej, także mają odpowiednią twardość i to tyle. No cóż, komu się podobało, łapka w górę, komu nie, łapka w dół. Zachęcam do subskrypcji kanału i do następnego razu. Cześć!